Siemanko, jak widać witam Was z nowego rowerku. Pytałem się na Instagramie, czy Wam nagrać filmik o nim. Dzisiaj zabieram go, pierwszy raz na jazdę. Przed chwilą zawieszenie ustawiłem. Ten rower jest kupiony dla mnie jako jesienny antydepresant. Kupiłem sobie w końcu coś dla siebie, a nie pod kątem dla delivery. Od razu tutaj wyprzedzam pytania, czy będą filmy z delivery na nim. Nie będą, bo to rower ma być do latania, do katowania w lesie i tyle. Zaraz Wam wszystko o nim opowiem. Oczywiście, jak możecie się domyślić, nie jest to legalny rower, nie jest to sklepówka, chociaż wygląda jak sklepówka. Jest to Chińczyk tak naprawdę, chociaż ciekawostka, Tosa produkowała rowery na tych ramach. U Kuby na kanale możecie sobie zobaczyć. Więc jest to sprawdzona rama, nie? Do MTB, do Enduro, bo to jest takie elektryczne Enduro. No i mamy tutaj silnik Bafanga M560. Jak możecie usłyszeć, wydaje on dźwięk, ale jest on przyjemny dla ucha, jest o wiele bardziej cichy niż ten CYC. Muszę hamulce dotrzeć, bo prawie w ogóle mi nie działają, nie? Jedziemy, pierwszy zjazd jakiś. Kurde, fajnie. I ogólnie jeżeli... O kurwa, nie chciałem go brudzić, ty. Bo jak widzieliście na przebitkach, pewnie jest w bardzo ładnym kolorze. Ten kolor w ogóle miał być zupełnie... nie wiedziałem, że on będzie taki ładny. I oddałem go na oklejenie folią. Tak, samochód nie jest oklejony folią ochronną, okleiłem rower. Jestem pierdolnięty, wiem o tym. Tylko że oklejenie roweru jest o wiele tańsze, bo zapłaciłem za to 450 zł. Pierwsze co zrobiłem, to zmieniłem w tym rowerze amortyzator, bo oryginalnie to pakują tutaj RockShoxa 35 Silver, która ma gigantyczne luzy na lagach i moim zdaniem to jest nie do przyjęcia. Wymieniłem to na Zeba Ultimate 2025 z Chargerem 3.1. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zaufałem opinii pewnego pana z serwisu, którego serdecznie pozdrawiam, może to ogląda. Myślę, że już dzisiaj wygłoszę opinię na temat pracy tego Amora. Kurwa, nie wiem, czy ja mogę ufać tym hamulcom. Tak średnio. No i wracając, kupiłem to, żebym miał cokolwiek do upalania, żebym mógł sobie polatać bez obawy, że nie wiem, bo tamtym CTM-em jak jeździłem w lesie, to nie było to. Jest za ciężki, jest zbyt toporny ten rower. Co prawda da się, ale nie widzę sensu, nie? Skoro to waży 27, prawdopodobnie, jeszcze nie potwierdzałem tego, ale coś w okolicach tego, więc waży to tyle, co fabryczny MTB tak naprawdę, nie? Tylko że dostajecie o wiele więcej mocy tak naprawdę do dyspozycji. No i moim zdaniem taki rower do takiej jazdy właśnie typowo enduro, żeby poskarać się na chłopach, idealnie by się nadał. Jeszcze tego nie sprawdziłem, ale dzisiaj mam zamiar to sprawdzić, jak się ten rower będzie zachowywał. Eliza ma taki sam, tylko że w rozmiarze S. Tamta S jest super, bo jest króciutka, zwinna, no i różowy oczywiście, nie? Bałem się brać ten rozmiar większy, no ale Zeb jest 190 skoku, gdzie fabrycznie jest 160, więc mam nadzieję, że się to jakoś wyrównało. I co wam jeszcze tu powiedzieć? No napęd Deore XT, ta Deore XT. Już taka niepodobna ta przerzutka. Heble, wiadomo, MT5, tylko te MT5 to póki co mi nie hamują, bo są na dotarciu, a jak nie będą dalej hamować, no to będziemy robić. I nie piszcie mi, możecie, jak macie zamiar napisać, że za tyle i tyle pieniędzy miał być to sam, wypierdalej. Kosztowało mnie to 16 koła plus amortyzator niecałe 4, więc mamy 20. I mi się wydaje, że w tej cenie to jest dobry rower. Mimo tego amortyzatora, co był wcześniej, chociaż myślę, że na AliExpress byście dorwali to taniej. Aczkolwiek ja to zamówiłem w firmie w Katowicach i nie będę musiał się pieprzyć z gwarancją, gdyby coś było nie tak, bo na przykład Elizy rower miał uszkodzony lakier, nie? I tam już mnie to nie obchodzi, nie? Tylko po prostu pan zamówił nową ramę, w sensie przedni trójkąt i Eliza jeździ. Potem jak przyjedzie, no to pojedziemy na wymianę i cyk, nie? Dlatego nie zamówiłem z AliExpress, wolałem sobie po prostu dołożyć trochę. Wiadomo, szkoda mi było tyle tych pieniędzy, ale stwierdziłem, że ja dawno nic sobie takiego nie kupiłem, nie? Wiadomo, że tamten CTM jest na moją do mojej dyspozycji, tak? Ale to nie jest coś, czym chciałbym jeździć po lesie, więc to było bardziej z myślą pod content, aniżeli dla mnie. O baterii nic powiedziałem. To jest napięcie nominalne 48 V, pojemność 17,5 Ah. I jeżeli chodzi o zasięg, zostało już to sprawdzone, przyjedzie to kurwa 100 km, rozumiecie to? Jest to bardzo, wychodzi na to energooszczędny silnik, ale no w porównaniu do CYC, no to ja się tutaj męczę, nie? O wiele bardziej. Wydaje mi się, że jest to kwestia ustawienia. Trzeba apkę ściągnąć i zobaczyć, więc to nie jest tak, że to jest elektryk i on robi wszystko za was. Kompletnie nie. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem MTB i nie pasują mu te sklepowe, no to polecam coś takiego. To jest
Normalnie chińska rama, nazywa się Markhor. Nie wiem jaki to jest konkretny model. Jeżeli jebnie, no to jebnie, no trudno, będziemy reklamować. Dobra, pojedziemy sobie na jakąś petardę czy coś. I wiecie, i dla mnie jako przeciętnego zjadacza chleba, w sensie po prostu kogoś, kto chce sobie tak to pojeździć, nie ma jakiegoś wybitnego, nie wiadomo jak skilla, kondycji i tak dalej, to mi się wydaje, że to jest idealna zabawka. Zastanawiacie się pewnie, ile ten rower poleci. No wiadomo, zależnie od przełożenia, ale 50 na spokojnie się rozpędzicie, nie? Manetka jest, można ją wywalić. Już trochę lepiej. Zamówiłem sobie dupowate gripy, bo są strasznie twarde. Ogólnie Bafangi cieszą się dosyć dobrą opinią, nie? Chińskie silniczki, a już jakościowo wygląda to lepiej niż jakieś Bosze, tak naprawdę. To nie jest moja opinia, tylko opinia użytkowników, którzy porównują nawet w samej budowie te dwa silniki i no, jest zauważalna różnica w jakości wykonania, nie? Boże, gdzie ja jestem? Co tu nie przyjadę, to ten las wygląda inaczej. Przydałoby się jeszcze myk-myka zrobić, nie? Bo nie ma. Eliza u siebie ma, bo żeśmy zamówili, ale cały jakiś dupowaty on jest. I kurde, do tamtego CTM-a myk-myk, do tego też myk-myk i już mamy prawie 2 koła. Nie najlepiej to wygląda. Pedały sobie zamówiłem Darkness Streamy, więc coś innego niż ten DMR, bo w tamtym CTM-ie mam właśnie streamy i bardzo dobrze mi się noga trzyma, więc stwierdziłem, że tutaj też założę. Przygotowuję się na pierwszy zjazd. Oczywiście ten pierwszy będzie taki bardziej na wyczucie, nie? No bo dalej te hamulce, nie wiem jak one będą się zachowywać, nie? A bez tego to nic nie zdziałam. Dobra. Jezu, oczy mi łzami strasznie. Całe zawieszenie podobijane. Szuty tył jak widzę. Kurde, no zmęczył mnie ten zjazd. No, dole. To już nie są takie skrajne tutaj. Ale dobity. Hello, jebło czy nie jebło? Nie. Nieźle. Ten pilocik jest strasznie taki malutki. Ciężko trafić palcem w przyciski. To wspomaganie jest takie dziwne. Wydaje mi się, że to będzie kwestia ustawienia. Jakby czynnik włożonej mocy rowerzysty w stosunku do tego, co daje silnik, jest takie, że 75% musi dać człowiek, nie? Bo tutaj wiecie, kurde, albo czujnik nacisku jest strasznie mało czuły, nie? No nie wiem, bo chciałbym sobie, wiecie, pojechać tak, żebym nie musiał wkładać siły, nie? Żeby wystarczy, że ciutko nacisnąć, żeby on mnie napędził, żebym mógł sobie wjechać pod górkę. Ale nie pozwala mi na to, nawet na tym najwyższym trybie wspomagania. Na tym najwyższym trybie wspomagania to on jedynie daje więcej mocy, nie? No nie no, żeby sobie wjechać na luzie, bez zmęczenia się, to ja muszę manetką. Ja pierdolę. O kurde. Kamyczki. Mamy drugi dzień, godzinę 9. Jak widzicie, słońce wyszło, to może uda mi się pokazać wam w końcu, jak ten rower się mieni w słońcu, ale już jest brudny trochę. No tak to wygląda. No i co, dzisiaj plan jest taki, żeby
ściągnąć apkę i spróbować skonfigurować to jakoś inaczej. Zobaczymy, jakie są opcje konfiguracyjne. Więc póki piję kawę, to ja to zrobię. Jest 12 stopni dzisiaj w ogóle. W aplikacji od roweru możemy sobie śledzić nasze wycieczki oraz trasy, a także ustawić pojedyncze parametry na poszczególnych trybach wspomagania. Na przykład dynamika przyspieszania, maksymalna moc wyjściowa, ograniczenie prędkości i startup angle, cokolwiek to znaczy. Nie doszedłem jeszcze do tego, co ten parametr zmienia. Wcześniej powiedziałem o tym rowerze, że jest to taki jesienny antydepresant, a wzięło się to z tego, że zanim się przeprowadziłem do Krakowa, to jak miałem jakieś problemy właśnie, czy to emocjonalne, czy jakiekolwiek inne w życiu, zawsze rozwiązaniem był rower, nie? I pójście sobie pojeździć po prostu, czy to właśnie na trasy, czy tak o. No jest to coś, co uznałem, że muszę mieć, nie? O! Znowu ten sam problem, o czym mi znowu strasznie. Ale no na chopach fajnie leci, nie? Ląduje gładko, przyjemnie. Proszę bardzo. Cześć, cheeseburgera bym poprosił. Jebana mrożonka, ale najlepsze. Takie chamskie rzeczy czasami tak smakują, tak samo jak te zapiekanki. A pojedziemy sobie jakąś traskę. Skręciłem high speed compression, żeby zobaczyć, czy będzie się dobijać, czy nie będzie. Dziwne, ja na te trasy przejeżdżałem normalnie, a na tym nie mogę. No nie, no teraz się nie dobił, nie? A ręce dostały po piździe ładnie. Zobaczymy to. Zastanawiam się, że tą trasę tu jechać, nie wiem jak ona się nazywa. A raz CTM-em tam wjechałem i pożałowałem. No ale chuj, spróbujmy. Palce mnie w ogóle strasznie bolą. Od zaciskania tej kierownicy, nie wiem dlaczego, czy to gripy za małe, czy za duże. Ja pierdolę, lądowanie na flat. Tu jest ta przejebana sekcja, nie? No jest ławeczka, kurwa. Nie ufam, kurwa, ten hamulce. I tu jest to przejebane gówno, nie? Jak to ktoś kurwa zlatuje? Przecież to lądujesz i drzewo od razu, nie? To jest kurwa niemożliwe do przejechania jak dla mnie. Na pewno to ja mam za dużo powietrza nabite w opony, nie? Bardzo często mi ucieka koło przednie albo tylne.
kurwa! Jak ty to robisz, że on tam jedzie? Manetka. Manetka? Ta. Przerobione czy co? Chińczyk. Tak? No. Ładny kolorek. A, dziękuję. Piękny, kolor przepiękny. No. Czary mary, kurwa. I jedzie. Zaklęcia trzeba mieć. O! Git. No kurwa! Nie dolecę tego gówna jebanego. Nie pierdolę, nie skaczę tego kurwa w piździe, to mam ten stolik zajebany. Idę stąd. Leci fajnie, już ma dobre flow. Już w miarę wyczuty ten rower. Wow, za pierwszym? Kurwa, tym dolatuje, a CTM-em nie mogłem. Pa, ja to teraz przelatuję, nie? O kurwa, jednak nie. Dobra. Tego dropa tam odbudowali, czy mi się wydaje? Nie, był taki sam jak to. No jest taki sam, no. Lecieć to czy nie lecieć? Kurwa, to jest dobre pytanie. Rower zachowuje się w powietrzu niby, no, niby git, nie? No, chuj tam, spróbuję. No, jest taki sam. Ty, no coś tam jeżdżą, co to jest? Ej, to jest coś takiego, można to polecieć? Można sobie polecieć. Raz sobie śledzę. Coś takiego. I jesteśmy tutaj, dobra. O kurwa. Jak się kurwa jedzie? Ja nie ogarniam. O kurwa. O, doleciałem niby. Dnia trzeciego jeździłem w kółko i tą samą trasę. Uznałem, że skoro tak dobrze czuję ten rower i dobrze mi się nim lata, to postawię sobie za cel dolecenie 2 większych stolików na końcu trasy, czego nigdy nie udało mi się dokonać. Dolatuję kurwa jednym kołem, no.
game changer te elektryki. No ja go odebrałem przedwczoraj dosłownie. Wczoraj bym nie poszedł, dzisiaj bym nie poszedł, a tak to po prostu wiesz, 9 minut jesteś na górę spod domu. No to jest po prostu bajka, nie? A tu objeździsz kurwa cały las, wybawisz się, zmęczysz się, kurwa, wrócisz szczęśliwy, no po prostu petarda, nie? No ale dalej będą gadać, że dla dziadków kurwa elektryki, nie? A ci to nie mają. No. Jak nie miałem, też tak gadałem. No nie no, ja akurat nigdy tak nie mówiłem, ale widziałem po prostu ile frajdy może to dostarczyć więcej niż taki analog, nie? Nie no, bo właśnie ludziom się wydaje, że on ci totalnie wyłącza pedałowania, to nie jest prawda. Ty się zmęczysz, tak samo, tylko przejdziesz po prostu 2 razy więcej, wiesz, tras, nie? I o to chodzi, żeby się po prostu wyjeździć, kurde, nie? No tak, no i to jest prawda, nie? No, każdy teraz cierpi na niedobór czasu. No tym bardziej teraz, że kurwa o 15 zaraz będzie ciemno, nie? No właśnie, nie? No. Ludzie hejtują elektryki, też zawsze pytam, wiesz, tych, co zjeżdżają na przykład tutaj, czy jak na narty jadą, to też sobie podchodzą pod górę. No na skiturach, chyba nie na wyciągach No, pedałów. Ten skorby, kurwa, a jak? Spoko. Jadę pojeździć na te ścieżki, co normalnie nie chcę O, podjeżdżać. ja też sobie jadę pozwiedzać zaraz, nie? A to jest Cannondale, ten nowy? Nie, to jest Chińczyk. A to, tak? Tak. Co ty mówisz? No to A jest wygląda Chińczyk. jak ten, Motera to się nazywa chyba? Nie mam pojęcia. Właśnie tutaj rozmawiałem z tym chłopakiem, bo ja miałem wrażenie, że Tosa brała te same ramy, kurwa, nie? No. Bo wygląda identycznie, ale tam no jest jednak parę różnic. Ale no to jest Chińczyk, nie? Co ty mówisz? Ale spawiki ma tak zrobione, że kurwa nie widać ni chuchu, nie? Nic, nie? Wygląda bardzo Ale solidnie. powiem ci, że naprawdę te spawy to zrobili kurwa, no to Europa tak nie robi. No ni chuja. No. Ładnie to wygląda ogólnie. Ale wygładzili, stary. Nagrywam to już po złożeniu tego filmu i w sumie to jest dogrywka. Właśnie zawiozłem rower na wymianę sztycy od Ropera OneUp V3 i oczywiście zapomniałem kluczyków od baterii, bo tam trzeba wyjąć baterię, zdjąć silnik, żeby to założyć i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie mam przestrzeni, żeby samemu sobie takie rzeczy robić i strasznie mnie to irytuje, bo przepalam niesamowite ilości pieniędzy na takie rzeczy, żeby ktoś mi coś zrobił. No ale cóż. Ale ja nie o tym. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, dlaczego taki rower jest spoko. I jest spoko z tego względu, że no jednak na takim rowerze jesteście w stanie, tak jak już słyszeliście, przejechać więcej, zjechać sobie na trasie więcej razy, na przykład na takim Lasku Wolskim, gdzie nie jest to bike park i trzeba samemu się wtoczyć na górę. Jesteście w stanie więcej razy sobie zjechać, nie męcząc się przy tym, a tak na analogu to musicie podprowadzać ten rower i w ogóle właśnie ja z tego względu nie jeździłem na tej zjazdówce, bo mi się po prostu nie chciało tego roweru podprowadzać, mi się żygać chciało na samą myśl, że jak ja bym miał to robić i na pewno nie tylko ja tak mam, no i po prostu taki rower wam też umożliwi bardzo szybki progres właśnie z tego względu, nie? No bo kurde, pojeździcie sobie w tym samym czasie, wiele więcej razy sobie zjedziecie niż na takim analogu, tak? Ja na przykład jednego dnia na nagrywkach mam 35 nagrań, gdzie na niektórych nagraniach jest więcej niż jeden zjazd. To sobie pomyślcie, jaka to jest w ogóle gigantyczna różnica, nie? A człowiek męczy się, no bardzo podobnie. No tylko, że tutaj męczę się praktycznie na samych zjazdach i tyle, nie? Więc no pod tym względem, no elektryk to jest, kurde, to jest właśnie coś, nie? Siemało kolano, dzień 4. Mamy coś rozjebane chyba w silniku. Ty bez kitu, co to jest? Ty, what the fuck? Ty, dobra, może pojeździmy sobie tutaj póki co. Ja pierdolę, rozjebane już jest. Ty, no i chuj, na gwarancję oddajemy rower. Rozgrzejemy się może na tych kopeczkach tutaj.
Wiecie, bo to chrobotanie to jest dosłownie to samo, co w CTM-ie, nie? Miałem, tylko że tam smarowanie napędu pomogło, a tutaj dosłownie przed wyjazdem byłem byłem założyć tokeny do dampera i nasmarować właśnie napęd. Dobra, jest to 4. dzień z rzędu jeżdżenia. Wczoraj było tak sobie, drugiego dnia było idealnie, więc dzisiaj to może się wypierdolę, nie? Może tak być, tym bardziej, że jeszcze inne buty ubrałem. Co jest? Czemu koło mi uciekło? O, teraz nie dolatuje, pięknie. To jest właśnie to, czego potrzebowałem. I wychodzi na to, że muszę zrobić sobie 4 miesiące przerwy, tak jak było po CTM-ie, i wciąć na rower, wtedy najlepiej jeżdżę. Nie dolatuje, nie? Damper się nie dobija, jest git. Kurwa, wcześniej nawet rozpędu nie brałem jakiegoś nie wiadomo jak dużego. O! Dobra. Zaczyna mi się to trochę wymykać spod kontroli, wiecie, bo ja tą jazdę zawsze traktowałem dla fanu, a teraz wjeżdżają ambicje i chce się więcej, nie? No ale to kurwa chyba normalne. Z tym chrobotaniem tego silnika to nie wiem, co ja mam wam powiedzieć, nie? I raczej jest to problem do rozwiązania, tylko u Elizy w silniku czegoś takiego nie ma, nie? Więc wychodzi na to, że to moje skakanie już tutaj robi robotę, nie? Za wolno. Kurde, powiem wam, że nie wiem co się stało, ale wcześniej jak jeździłem, latałem, to nie czułem się nigdy pewnie w powietrzu, nie? Tutaj ta pewność jakby jest. Twierdzą to po tym, że na przykład teraz leciałem na tylne koło i nie pojawia się panika, nie? Wiecie, tylko po prostu, okej, dobra. O, i teraz mi noga zleciała z pedała, kurwa mać, no nie jest dobrze. 4 dni jeździłem również analogowym CTM-em, którego kiedyś tam kupiłem. Możecie sobie zobaczyć, jak mój skill po tych 4 dniach jazdy wtedy wyglądał, a jak wygląda obecnie tutaj. Cały film z tamtejszej jazdy znajdziecie u mnie na kanale. Kurwa, no nie wiem. Oj. O. O. I teraz było pięknie. Dobra, myślę, że możemy lecieć na łopatę. Rozgrzewka jest. Kurwa, za długi jest ten rower, albo nie wiem o co chodzi. O kurwa. Ajajajajaj, kurwa! Ho. Czas do domu.
i nie doleciałem. Kurwa. I tego też. I chuj w dupę. Bardzo bym chciał zniwelować to napierdalanie w silniku. Tylko no, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Będę szukał na pewno na jakichś grupkach zagranicznych, bo raczej nikt w Polsce na tym bafangu nie jeździ. Bardzo raczej mało osób. A wątpię, żeby ktokolwiek w ogóle tym bardziej to zrobił. No ogólnie co, poleciałem tym rowerem praktycznie wszystko co tym CTM-em, więc wydaje mi się, że no będzie można tym latać tak jak chciałem, nie? Nie wiem, czy nie byłby potrzebny właśnie jakiś lepszy damper, tak jak tutaj w tym zebie jest low i high speed compression, że mogę sobie dostosować, bo jednak no powiem wam, że różnica jest bardzo ogromna przy rozkręconej powolnej kompresji, a przy skręconej na przykład, nie? Przy wybiciu jest totalnie zupełnie co innego. Sam rebound na damperze ile mi w ogóle zrobił. Ciężko było wyczuć rower przy skręceniu reboundu trochę. Jak widzieliście, wrażenie robi z tego względu, że no ma manetkę ten rower, tak? Nie uraczycie takich przyjemności w fabrycznym MTB ze sklepu i nawet gdybyście chcieli, to choćbyście się zesrali, to nie podłączycie manetki do takiego Shimano EP8. Ta manetka ogólnie jest zbędna, to znaczy byłaby zbędna, gdybym miał ustawione to wspomaganie jak należy. I tutaj jest ten minus największy chyba, nie? Że nie jestem w stanie sobie ustawić tego wspomagania w taki sposób, żebym jechał pod górkę i mógł sobie odpocząć, nie? W sensie między, no tak jak teraz jeździłem, zjeżdżałem i chciałem sobie podjechać bez wysiłku, no to nie ma opcji innej prócz manetka, tak? A w innych rowerach, właśnie w tym Norco co jeździłem, no to tam się wciska boosta i jedziemy, nie? Lekko pedałujemy i ten rower jedzie. Jak widzicie, no przejechałem 40 km póki co i nie mam prawie baterii, no ale to z tego względu, że ja sobie podjeżdżałem na manetce, tak? Tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać. No i ludzie mówią, że 27 kg to ciężki rower. No nie wiem, no bo sklepówki tyle też ważą, nie? To nie jest jakoś przeogromnie dużo moim zdaniem. Nie, mam dziwne wrażenie, że łatwiej mi się tym lata niż na CTM-ie, nie? No ale tak się mówi, że im cięższy rower, tym większa stabilność niby, ale czy ma się to do lotu, to nie mam pojęcia. Więc no póki co jestem zadowolony, myślę. Dajcie znać, czy ten materiał wam się podobał. Taki zwykły, po prostu najzwyklejszy w świecie vlog bez żadnych fajerwerków. Nie wiem, ochotę sobie coś takiego luźnego nagrać, więc tak zrobiłem.